Oto Acroviper. Polski samolot, o którym wiele osób coś tam słyszało, albo przynajmniej udają, że słyszeli. A teraz usłyszycie o nim wszystko, dlatego że w chwili publikacji ten film to najobszerniejsze źródło informacji o tym samolocie, a co najciekawsze opowiem Wam o nim nie tylko ja, ale przede wszystkim ludzie, którzy brali udział w jego rozwoju. Zabytki nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Pomysł zaprojektowania Acrovipera zrodził się w głowie Pawła Kwiecińskiego. To jest polski lekarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych, a prywatnie wielki pasjonat lotnictwa i pilot. Przed Acroviperem zbudował samolot amatorski F-8 Falco, swoją drogą również dopuszczony do akrobacji. Falco to elegancki dolnopłat uznawany za jeden z najładniejszych samolotów, jakie można zbudować w amatorskich warunkach. To w połączeniu z jego włoskim pochodzeniem sprawia, że bywa on nazywany latającym Ferrari. I przyznacie, że jego sylwetka mało się zestarzała. Falco oblatano w 1955 roku. Co ciekawe, współuczestnikiem budowy tego samolotu był chyba najsłynniejszy polski majsterkowicz, czyli Adam Słodowy, który dzielił się swoimi patentami w licznych książkach i na antenie telewizji polskiej w latach 60. i 70. Ja pamiętam, że wedle pomysłów pana Adama Słodowego też coś tam zrobiłem. Jedna rzecz to był tak zwany listonosz, czyli takie urządzenie, które się przypinało do sznurka od latawca. Tam był spadochronik, który wyciągał taki mały zasobniczek do samego latawca i kiedy to uderzyło w taki ogranicznik, który tam był, spadochronik się wypinał i ten zasobniczek spadał pod latawiec, czyli przenosił ten list czy wiadomość na pewną odległość, także to było fajne. Zresztą to zaprezentowałem kiedyś na zawodach latawców i wygrałem za to, nie pamiętam, albo skrzynkę na narzędzia, albo piłkę do siatkówki. Druga rzecz, którą zrobiłem wedle pomysłu Adama Słodowego, to był taki jamnik jeżdżący, taki samochodzik elektryczny przerobiłem na jamnika i tam była taka listewka, która z jednej strony była nosem tego jamnika, z drugiej ogonem i jak on w coś uderzył nosem albo ogonem, to tam plus i minus się zamieniał miejscami i wtedy on się odbijał od ściany i jechał do drugiej i takiego jamnika pomarańczowego kiedyś zrobiłem. Natomiast najbardziej ambitny projekt to było coś, czemu nie podołałem. Adam Słodowy pokazał, jak z rzeczy, które każdy ma w domu, zrobić latający helikopter. No to jak to zobaczyłem, no to oczywiście się do tego zabrałem. No to był helikopter taki oczywiście mały, dość fajnie zrobiony, dlatego że on nie miał wirnika ogonowego, tylko taką płetwę na kadłubie, która odbijała strugi powietrza i dzięki temu on, mając jeden wirnik, nie obracał się wokół własnej osi, ale tam trzeba było już coś wyrzeźbić z korka, gdzieś tam to śmigło precyzyjnie wykonać, no to w tamtych latach moje umiejętności przerosło, no i ten śmigłowiec mi się niestety nie udał, no ale Adam Słodowy różne, jeszcze nawet bardziej szalone, a też i wiele stricte przydatnych projektów ludziom pokazywał i ja to jeszcze jakoś tam pamiętam. Jednak prawdziwe lotnictwo to nie śmigłowiec z korka. Technologia poszła do przodu i w latach 80. w Niemczech Walter Extra stworzył Extrę 300, czyli słynny, do dzisiaj niezwykle popularny samolot akrobacyjny, znany wszystkim z niezliczonych pokazów i zawodów w akrobacji. No tego już się nie dało zrobić w kuchni z rzeczy znalezionych w każdym domu. Ale Paweł Kwieciński uznał, że warto podjąć pewne ryzyko i zrobić coś, co dzisiaj może się wydawać pomysłem szalonym, czyli wprowadzić na rynek polski samolot konkurencyjny dla Extry 300. W 1991 roku spotkał się w Zurychu ze znanym konstruktorem Jerzym Śmielkiewiczem, ówczesnym dyrektorem Polskiej Dywizji Produkcji Szybowcowej PZL Bielsko i ustalili oni założenia projektu, z których głównym było to, że cały samolot ma być wykonany ze znanej w Bielsku technologii, czyli z laminatów. I to była jedna z głównych różnic między Acroviperem a Extrą 300, której kadłub oparty jest na stalowej kratownicy. Ze względu na koszty ustalono, że zastosowane będą laminaty szklane, nie planowano użycia włókien węglowych, no i że wszystkie prace projektowe i konstrukcyjne będą toczyć się w Polsce. Do realizacji projektu zaangażowano konstruktorów z Szybowcowego Zakładu Doświadczalnego w Bielsku-Białej, ale oni zajmowali się tworzeniem Acrovipera w wolnym czasie albo w ramach działalności swoich prywatnych firm, które pozakładali. Wbrew temu, co czasami można znaleźć w internecie, ten samolot nigdy nie był ani nie miał być oficjalnym produktem Szybowcowego Zakładu Doświadczalnego, jak również nigdy nie miał on nazwy SZD Acroviper. Jedyna ciekawostka związana z nazwą jest taka, że na jednym z pierwszych szkiców nazwę Acroviper napisano przez K. Koncepcję i główny projekt tworzył Jerzy Śmielkiewicz, strukturę płatowca projektował Adam Kurbiel, a technologią produkcji zajmował się Wiesław Gębala. Kompozyty sprowadzano z Niemiec, a elementy awioniki Paweł Kwieciński przysyłał do Polski ze Stanów.
No, dla nas to była piękne wyzwanie, bo mieliśmy kontakt z taką techniką no, niedostępną wtedy. Najwyższej jakości silnik, śmigło, instalacja calowa, której trzeba się było nauczyć, bo to była czarna magia, te wszystkie połączenia typu AN, no ale dawało to satysfakcję. Zachowały się oryginalne plany. Oto jeden z pierwszych szkiców samolotu. Są tutaj pewne różnice względem powstałego prototypu. Na przykład oś śmigła jest niżej, a golenie podwozia mają inny kąt względem kadłuba. Samolot, który finalnie zbudowano, wyglądał tak. Kadłub to półskorupowa laminatowa konstrukcja z kompozytów szklanych. Mieścił on dwumiejscową kabinę. W lotach samodzielnych pilot zajmował miejsce z tyłu. To był jeden samolot, a latałem na wielu typach samolotów, no chyba powyżej 50, przy którym trzeba było do lądowania podchodzić nie patrząc tam po skosie czy do przodu, bo nic nie było widać, tylko totalnie po skrzydle. Czyli 90 stopni w bok, żeby oczywiście ocenić tam tą wysokość, zagięcie samolotu i takie rzeczy. Także to była taka trudność, która no, była jakąś komplikacją, ale no, można ją było przeboleć. Tylko że ten sam efekt był niestety w locie. To oddalenie i wysokie skrzydła powodowały, że nie oglądało się z bliska ziemi, tylko takiej odległości horyzontu, no nie wiem, na 5 kilometrów minimum, co oczywiście w sytuacji, kiedy chcielibyśmy latać na akrobację jakąś wyczynową na tym samolocie, gdzie przestrzeń, w której pilot ma latać, to jest sześcian o boku 1000 metrów. No więc jeśli w takim sześcianie trzeba się byłoby zmieścić, a widać 5 kilometrów do przodu najbliżej, to byłaby to pewna trudność. Przed kabiną umieszczono zbiornik paliwa. Tutaj widać zbiornik wymontowany z samolotu. Widzimy elementy instalacji wskaźników poziomu paliwa. W dolnej części oczywiście jest punkt do sprawdzania czystości paliwa przed lotem. Długość samolotu wynosiła 6,9 metra. Napisy na ścianie ogniowej zdradzają zachodnie pochodzenie zastosowanej blachy. W dolnej części wręgi widzimy obejmy mocujące podwozie główne. Było ono jednoczęściowym kompozytowym pałąkiem. Często zwraca się uwagę na jego dość mocne wysunięcie do przodu, ale Extra 300 przy tej samej długości kadłuba również miała koła przed krawędzią natarcia. W samolocie widać przewody hamulcowe, jednak zaciski się nie zachowały. Koła na niektórych zdjęciach są po wewnętrznej stronie goleni tylko po to, żeby samolot nadawał się do transportu drogowego, był wożony na samochodowej lawecie i z kołami, nazwijmy to umiejscowionymi normalnie, by się na niej po prostu nie zmieścił. Z podwoziem wiąże się też ciekawa historia. Przy pierwszych próbach, no w sumie nieudanych kołowania, tudzież mieliśmy nadzieję nawet na jakiś pierwszy oblot na lotnisku w Bielsku-Białej przez pana pilota Jerzego Wojnara, nieżyjącego już, który po prostu tym samolotem zaczął kołować, ale tam przydarzyła się taka niespodziewana rzecz. Się okazuje, jak Państwo może go znaliście lub wiecie, to był naprawdę bardzo pokaźnej wielkości mężczyzna z olbrzymimi stopami i te stopy niestety miały za ciasno w kabinie i on sterując prawo-lewo niechcący naciskał również na dźwignię hamulców i to po prostu no, przygrzały się te hamulce zanim doszło do startu, tudzież nie wytrzymało też tylne podwozie, tylne kółko, które tu już jest zmienione, to już jest po zmianach. Tam była taka klasyczny resor piórowy, troszkę to było za słabe. No i na tym się skończyły pierwsze nieśmiałe próby uruchomienia tego samolotu. Wspomniany Jerzy Wojnar miał 1,87 m wzrostu i był słusznej postury, dlatego że oprócz bycia pilotem doświadczalnym był też sportowcem. On był zawodowym saneczkarzem, dwukrotnym mistrzem świata, a także olimpijczykiem z Innsbrucka i Grenoble. Wspólnym mianownikiem obu dyscyplin, lotniczej i saneczkarskiej, jest konieczność radzenia sobie z dużymi przeciążeniami. Po tym epizodzie zamontowano takie dosyć ciekawe podwozie ogonowe, które zastąpiło tradycyjny jednoczęściowy resor. Wahacz połączony jest z popychaczem, a element amortyzujący zamontowano pod kadłubem przed podwoziem.
Warto też zwrócić uwagę na sprężynki na cięgnach podwozia ogonowego. Lewa jest inna niż prawa. Gdyby były takie same, nie pozwalałyby samowzbudnym drganiom się wytłumić. Szczerze mówiąc, nigdy na to nie zwróciłem uwagi, a dowiedziałem się tego od twórców Acrovipera. W dolnej części kadłuba przewidziano okienko, a po bokach znajdziemy wloty wentylacyjne. Tak prezentował się niepomalowany kadłub podczas prac i prób wytrzymałościowych. Obserwowane testy potwierdziły wytrzymałość samolotu na przeciążenia w zakresie plus minus 12 G, zatem dużo więcej niż wytrzyma nawet zawodowy saneczkarz. Na zdjęciach przy samolocie pracują Adam Kurbiel i Alojzy Zemczak, a także Stanisław Jansson oraz Jerzy Śmielkiewicz. Do zespołu twórców elementów Acrovipera należeli również Jerzy Mastek, Jan Fucik, Jan Duśko, Paweł Komendera, Jan Uczniak, Jan Foltyn, Tadeusz Skrzesiński, Bogusław Małota, Władysław Wrona, Jerzy Klajmon i Zbigniew Duźniak. Większość z nich uwieczniono na pokazywanych w tej chwili zdjęciach. Oczywiście widzimy ich przy pracy nad późniejszymi projektami samolotów EOL i Gemini. Sercem samolotu był amerykański 300-konny sześciocylindrowy silnik Lycoming IO-540. To egzemplarz pozyskany przez Pawła Kwiecińskiego, który trafił do Polski po kapitalnym remoncie. Bardzo znana wtryskowa jednostka, która napędzała też inne samoloty akrobacyjne. Ekstry 260, Ekstry 300, Zliny 50, Pizzy Special, a w Polsce trafiła m.in. do Iskierki i Wilgi 2000. Kilka samolotów z tym silnikiem znaleźć można w Muzeum Lotnictwa Polskiego, które udostępniło do zdjęć Acrovipera. Samolot na pewnym etapie realizacji tego filmu stał się jego eksponatem. Okapotowanie silnika wyłożone było masą termoizolacyjną wykonaną w technologii opracowanej podobno dla promów kosmicznych. Jednak aby w pełni wykorzystać zalety jednostki napędowej, niezbędne jest odpowiednie śmigło. Odbyliśmy też z panem Śmielkiewiczem, z panem Kurbielem wyprawę szpiegowską na Mistrzostwa Świata w akrobacji samolotowej na Węgry, żeby podejrzeć, na jakich to śmigłach latają najlepsi. No i tam rzeczywiście wybraliśmy, czy potwierdziliśmy to, że to śmigło, które tutaj jest zamontowane, cała czołówka, między innymi jakaś tam, już nie pamiętam nazwiska, jakaś czołowa akrobatka amerykańska właśnie na takim śmigle latała, więc pan Kwieciński takie śmigło nam dostarczył. Także to była taka właśnie wyprawa na Węgry. Śmigło, którego wybór wspomniał Jerzy Mastek, to Harcel 7690. Zakupiono je u producenta. Samolot otrzymał też charakterystyczny szpiczasty kołpak. Sprawdziłem, że zawody, o których wspominał Jerzy Mastek, były w 1994 roku w Debreczynie. Czołową amerykańską zawodniczką była Patty Wagstaff na Ekstrze 300S, która zajęła drugie miejsce, natomiast zawody wygrała Christine Genin z Francji. Pilot dysponował pełnym zestawem informacji o pracy silnika i stanie lotu. Zapewniały to dwie tablice przyrządów. W przedniej była tylko busola i 4 przyrządy, natomiast awionika w głównej, tylnej kabinie robiła wrażenie. Piękna, szara, matowa tablica z czytelnym podziałem na przyrządy pilotażowe po lewej, silnikowe po prawej i bezpieczniki na dole. Do tego 2 regulowane nawiewy po bokach. Wszystkie przyrządy silnikowe posiadały wyświetlacze wartości, a zamiast wskazówek są zapalające się sekwencyjnie zielone i czerwone diody pokazujące, czy dany parametr jest w normie. Można było też wybrać wskazania, np. czy wyświetlana ma być temperatura głowic cylindrów, czy gazów spalinowych, a służył do tego jeden przyrząd. Do tego było elektroniczne wskazanie położenia trymera, sygnalizator przeciągnięcia, ostrzeżenie przed oblodzeniem, a także transponder. Na drążku sterowym jest przycisk nadawania i sterownik trymera. Oszklenie kabiny otwierało się na bok, jest ono przyklejone do ramy taśmą 3M. Za kabiną był bagażnik, a przez kabinę przechodziła odma olejowa wyprowadzona do tyłu kadłuba, aby w żadnym wypadku ani żadnym położeniu samolotu podczas akrobacji olej nie zachlapał oszklenia kabiny. Skrzydła samolotu mają profil symetryczny, rozpiętość 8 metrów i zamontowane są w układzie średniopłata. Klapolotki ułatwiały pilotaż. To też bardzo dobrze świadczy o konstruktorach tego samolotu, że oni chcieli jakoś tym pilotom pomóc i nie zrobili samych lotek, chociaż lotki tutaj widzicie są bardzo obszerne, tylko żeby ten samolot nie latał tak jak ekstry, bo na ekstrach te latanie polega na tym, że jeśli by człowiek chciał lądować i rozpędził się za bardzo, to mu pasa zabraknie, bo ten samolot w konfiguracji takiej gładkiej stawia tak małe opory, że czasami pasa zabrakłoby, żeby wylądować. Więc te klapy zawsze zwiększają ten opór i trochę by pomogły, czyli założenie było jak najbardziej fajne.
Na każdej z klapolotek jest fletner. Warto zwrócić uwagę na możliwość zamontowania jego popychacza w kilku konfiguracjach, aby dobrać siłę kompensacji. Pod lewym skrzydłem jest gniazdo montowania rurki pitota. Czasem gdzieś się spotkałem z informacją o tym, że miały być zbiorniki paliwa w skrzydłach, ale nie, dlatego że ten samolot to miała być wyczynowa maszyna przeznaczona tylko do akrobacji. Zatem jeżeli nawet jakaś koncepcja zbiorników w skrzydłach się pojawiła, to nigdy nie zostało to wdrożone. Ten samolot miał zabrać paliwa na kilkadziesiąt minut, wykonać pokaz akrobacji i wylądować. Także jedyny zbiornik jaki był, to jest ten, który pokazałem, czyli zbiornik w kadłubie. Statecznik poziomy jest jednoczęściowy, a ster wysokości pokryty płótnem. W miejscu jego mocowania możemy spostrzec typowe dla prototypów odręczne notatki konstruktorów. Może powstały już po uwagach pilota. Lataliśmy na jakieś tam stateczności, sterowności. Samolot wykazywał fajne. Ja miałem tylko uwagi, że jak na samolot akrobacyjny te wychylenia steru, wysokości i w ogóle statecznik poziomy są słabe, są za małe. Prace konstrukcyjne rozpoczęły się w 1992 roku. No i trwały, nie ukrywajmy, długo, ale były znacznie tańsze niż w Stanach Zjednoczonych. Prywatna firma Adama Kurbiela, czyli wytwórnia konstrukcji lekkich Remos, w latach 90., czyli okresie przemian gospodarczych w Polsce, musiała wykonywać różne zadania niekoniecznie stricte związane z lotnictwem, żeby utrzymać się na rynku. Pomysłodawca samolotu Paweł Kwieciński finansował pracę i przysyłał ze Stanów wspomniane podzespoły, ale udział polskiej firmy w zysku miał się wziąć dopiero ze sprzedaży gotowego samolotu klientom. Po 8 latach prototyp był gotowy do pierwszych prób kołowania, które odbyły się w Bielsku Białej i zakończyły się wspomnianym uszkodzeniem podwozia. Samolot trzeba było naprawić, ale to nic dziwnego podczas prób nowego typu. Praktycznie nie ma takiego samolotu i takiego konstruktora, który by wymyślił samolot, który od początku jest genialny. To się nie da. Po prostu obliczenia są obliczeniami, potem przychodzi twarda rzeczywistość i wychodzi na to, że coś trzeba poprawić, coś trzeba dorobić, coś trzeba ująć. No, to takie jest życie samolotów. Niestety stała się też rzecz o wiele gorsza od uszkodzeń samolotu. 29 czerwca 2000 roku miał miejsce wypadek samochodowy, w którym zginął inżynier Adam Kurbiel. Polska straciła wybitnego twórcę kompozytowych szybowców, a Acroviper swojego kluczowego konstruktora. Cały ciężar projektu spadł na 69-letniego Jerzego Śmielkiewicza. Prace wówczas spowolniły, ale samolot udało się doprowadzić do takiego stanu, że w 2003 roku przewieziono go do Mielca, gdzie został publicznie zaprezentowany, a 21 maja 2004 roku dokonano oblotu. Za sterami Acrovipera zasiadł znakomity pilot doświadczalny Wiesław Cena, który już w tym odcinku się pojawił, ale zaraz powie jeszcze więcej. Zanim posłuchacie wspomnień dotyczących samego oblotu, ja skorzystam z chwili, by podziękować wszystkim, którzy pomogli mi odtworzyć historię Acrovipera. A byli to Zbigniew Kwieciński, Paweł Kwieciński, Jerzy Mastek, Zbigniew Duźniak, Wiesław Cena, Jakub Cena i Andrzej Papiorek. Dziękuję też partnerowi odcinka Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i głównym patronom kanału Zabytki Nieba. Samolot w locie zachowywał się fajnie. No, moje tam uwagi na początku samym to były odnośnie tego skrzydła, że mógłby to być dolnopłat. Ja wiem, że oni chcieli samolot zrobić, no każdy konstruktor chce, żeby ten samolot był najlepszy i oczywiście średniopłat jest najlepszą konfiguracją, ale no, tutaj trochę było przegrzane. Okazało się, że przy pierwszej próbie rozpędzania, gdzie byłem już na prędkości 260 km na godzinę, nagle wpadłem w flatter. Taki flatter, no, który mi się wcześniej nie zdarzał. On się tym charakteryzował, że drgania były tak mocne, że traciłem absolutnie wzrok. Nie widziałem ani przyrządów, ani horyzontu, no nic. No i intuicyjnie wiedząc, że flatter to wynika z dużej prędkości, że trzeba tą prędkość zmniejszyć, no to tam trzeba było tą manetkę cofnąć do tyłu, drążek pociągnąć do siebie, ale w tyle głowy cały czas trzeba było mieć, że ten samolot jeszcze nie wykonywał przeciągnięć, nie wykonywał jakichś tam prób korkociągowych, no i że w zasadzie no,
między młotem a kowadłem w zasadzie pilot jest, no bo zmniejszam prędkość, przyrządów nie widzę, nie wiem przy jakiej prędkości już jestem. W związku z tym no, znalezienie się z kolei prędkości przeciągnięcia i wpadnięcie w jakiś korkociąg, a ja tu przewidywałem, że ten korkociąg byłby stromy i też gwałtowny i mógłby przechodzić w ostrą spiralę, gdzie te prędkości znowu rosną. W związku z tym to mogło być tak, że kręcę się do ziemi i nic nie widzę, nie wiem co się dzieje. Tyle. W związku z tym no, wylądowałem, flater ustał, wylądowałem, pan Jerzy tam poprawiał te klapolotki. Okazało się, że właśnie te klapolotki, ponieważ miały te cięgna długie, no, był za słaby układ, za miękki. Po prostu ten układ powodował, że nie było tej sztywności i przy pewnej prędkości to wszystko się wzbudzało i takie historie były. Zaczęło to tak wszystko drgać, że pomimo, że zmniejszałem prędkość, moc silnika, ten flater długo nie ustawał. No oczywiście pierwszy w głowie człowiek ma to, czy jeszcze ten samolot jest cały, czy zdążę wyskoczyć, czy po prostu się tak zawinie, że nie będzie miejsca na jakieś ewakuowanie się. Ale ustał przy jakiejś prędkości, także jeszcze do jakiejś minimalnej prędkości nie doszliśmy. No i te próby ja już zakończyłem. Zresztą w porozumieniu z panem Jurkiem, twierdząc, że tu po prostu trzeba trochę pieniądza włożyć i coś poprzerabiać. Tak tylko powiem, że kompozycja nasz samolot jest kompozytowy. Jest wyjątkowo mocny samolot. Jak na akrobacyjny, ja podejrzewam, że żaden pilot nie miałby takiego zdrowia, żeby takie przeciążenia wytrzymać, jak ten samolot byłby w stanie wytrzymać. To mówię po tych flaterach. Samolot wytrzymał takie historie. W związku z tym ja to tak nie chciałbym, żeby to wybrzmiało tylko źle. Natomiast miał dużo zalet i miał potencjał duży na przyszłość. W próbach w locie mają prawo się wydarzać różne rzeczy, tam z korkociągami, z tymi flaterami włącznie, chociaż mówię, nie znam takiego samolotu, latałem na wielu samolotach, który wytrzymałby tak ciężkie drgania jak Acroviper. Także to jest olbrzymi plus do samolotu. Ja po locie miałem odciski takie sine po pasach, bo to tak jakoś jakby ktoś mnie pobił. Próby nie były zatem w pełni udane, ale jasno pokazały, jakich zmian wymaga płatowiec. Podwyższono statecznik pionowy, rezygnując z odciążenia rogowego steru kierunku, a sam ster kierunku zdecydowano się powiększyć. Główną modyfikacją miała być zmiana konfiguracji płatowca ze średniopłata na dolnopłat. W tym celu wycięto w kadłubie widoczne tu prostokątne otwory, w które miał być wklejony na stałe dźwigar. Na niego nasuwać się miały nowe skrzydła, tym razem wykonane z włókien węglowych, lżejsze, nowocześniejsze i ze zmienionym kątem zaklinowania. Planowano też węglowy statecznik poziomy, chciano by samolot był lżejszy na ogon. Przez kolejnych 12 lat, czyli do śmierci inżyniera Śmielkiewicza, udało się wykonać nowe skrzydła, ale samolot nie został z nimi nigdy oblatany. Extra 300 była wówczas seryjnie produkowana od 25 lat. W efekcie pracę przerwano, a Acroviper błąkał się po różnych hangarach, by trafić do wytwórni konstrukcji kompozytowych Andrzeja Papiorka w Jasienicy. Tam miałem okazję pierwszy raz go zobaczyć i nagrać część materiału ilustrującego ten film. Z zakładów pana Papiorka samolot trafił do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Jak porównuję w tej chwili właśnie do ekstry różnego rodzaju, z którymi też mam do czynienia, to szczerze mówiąc jakoś, być może sentyment, ale coś mnie jednak ciągnie cały czas do tego samolotu. Może to, że to też właśnie jest, jakby nie było, dziecko naszego zespołu z Bielska-Białej, wspaniałego zespołu pod względem konstrukcji kompozytowej. Łezka mi się kręci i też się cieszę bardzo, że samolot trafił tutaj, jak pan Marek Siuta zadzwonił do mnie, że ten samolot pójdzie do muzeum, to szczerze mówiąc to byłem w skowronkach, nie? Zwłaszcza jak z panem Markiem rozmawialiśmy jeszcze tam w firmie Papiorek, także bardzo cieszę się, że ten samolot jest. Miło spotkać państwa. Dziękuję. W muzeum można zobaczyć odnowioną odsłonę Acrovipera. Mamy oryginalny kadłub w wersji średniopłata z pierwszymi skrzydłami, stojący na oryginalnym podwoziu i ogumieniu. Jest zbiornik paliwa, silnik i śmigło, a także wnętrze z tablicami przyrządów. Nie zachowały się owiewki przejścia goleni w kadłub i kluczyk do stacyjki. Kołpak śmigła został odtworzony w muzeum, a ster kierunku to laminatowa reprodukcja.
Samolot w swojej historii miał znaki Sierra Papa Papa Alfa Victor oraz Yankee Bravo Victor i zawsze był cały biały. W muzeum otrzymał wymyślone współcześnie przez Roberta Firszta biało-czerwone barwy z nazwą na okapotowaniu silnika i nazwiskiem pomysłodawcy konstrukcji pod oszkleniem kabiny. Zapraszam do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie można zobaczyć Acrovipera i wspomnieć jego romantyczną historię. Wśród zbiorów znajdują się również inne polskie prototypy, z których niektóre przeszły długą drogę, zanim trafiły do klienta. Podejrzewam, że tutaj mają całe skrzydło z całymi strukturami, było też łatwe do zrobienia. Zwiększenie wychylenia sterów, łatwe do zrobienia. Szkoda. Dziękuję bardzo.